Dzień dobry. Zobaczcie, gdzie dzisiaj trafiliśmy. Do miejsca, które wieki temu odwiedzaliśmy tak naprawdę jeszcze. Tutaj byliśmy z dzieciakami kilka lat temu na Santa Grotto. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajna historia. Przenosimy się w świat oczywiście epoki kamienia łupanego. Śmieję się, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Tu jest miejsce, do którego wejdziemy. Fajne takie miejsce, w którym można sobie posiedzieć. Jest kawiarenka, jest sklepik i przejdziemy sobie tutaj, tak jak się zaczynają właśnie te fajne jaskinie. Te jaskinie można od razu Wam powiem zwiedzać, ale my na pewno dzisiaj tego nie zrobimy, bo jesteśmy z dziadkami. Ja nawet nie bukowałam tutaj tego wejścia, bo byłoby to po prostu za bardzo dla nich męczące, tak żeby zejść. Idziemy sobie tylko na taki spacerek, tak jak słyszycie, ptaki śpiewają, a my będziemy mogli eksplorować tutaj to miejsce. Kierujcie się na Visitor Center, od razu Wam powiem, bo parking jest super, jest duży. Trzeba co prawda zapłacić ring-go, ale to słuchajcie, jest ok. A tutaj wejdę i Wam pokażę, jak wygląda sklepik, muzeum, gift shop i w ogóle kilka fajnych tutaj rzeczy, które będziemy takim szybciutkim spacerkiem eksplorować. Od razu Wam powiem, że tutaj jest super miejsce, jeśli chodzi o dzieciaki, bo naprawdę tutaj ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i przenieść się, mówię, w czasy, gdzie żyły mamuty, gdzie byli jaskiniowcy i naprawdę miejsce robi niesamowite wrażenie. Tutaj jeszcze jest sklepik, różne informacje o naszej tutaj okolicy. Tak jak widzicie, jest Chatsworth, jest tutaj Matlock, Abraham, Gulliver. Jest kilka zawsze takich rzeczy, Buxton, kilka zawsze takich rzeczy, które możecie sobie wziąć. Oczywiście cała historia książki. Naprawdę fajne miejsce dla dzieciaków. Dużo ciekawych, interesujących faktów i tak naprawdę jest to jedno z nielicznych miejsc, chociaż nawet nie wiem, czy nie jedyne, które, słuchajcie, tutaj w tej części świata właśnie ma zachowane i napisy, i te jaskinie, i są na to dowody, jak właśnie tutaj ludzie prehistoryczni mieszkali i spędzali czas. Tutaj widzicie, jest tak samo wejście do muzeum. Ja zaraz sprawdzę dokładnie, czy ono jest płatne, czy nie. I będziemy mogli sobie przejść. A tam jest jeszcze kawiarenka. I od razu Wam powiem, że sklepik jest bardzo ciekawy, bo tutaj dużo fajnych rzeczy, takich zupełnie innych możecie znaleźć, nawet magnesiki w kształcie mamuta. Super, naprawdę. O, mamut przyczepiony do lizaków. Naprawdę fajne miejsce, jeżeli jesteście tutaj gdzieś w okolicy, bądź zwiedzacie tą stronę. No i skarpetki z mamutem. Ja tutaj trzymam moje ciastka na przekąskę później. No, skarpetki są super tak samo. Świetne. Wiecie, że skarpetki to jest słabość mojego najstarszego syna. Super, czekam na rodzinkę i będziemy jeszcze tutaj mogli pochodzić i pozwiedzać. Ale zobaczcie, ile fajnych rzeczy. Jakie ładne portfeliki, 3,70 tylko. Tutaj te. I torby mamutowe. Ale super. Naprawdę świetne rzeczy. Takie inne niż normalne. Bardzo ładne. I oczywiście piękne naszyjniki i inne takie ozdoby zrobione z kamieni. No powiem Wam, że nawet cenowo onyk, zobaczcie, to nawet cenowo nie jest na pierścionki. No zaraz tutaj teściową pokażę jej, bo szukała czegoś na pierścionki. Super, naprawdę. Bardzo mi się podoba. I myślę, że Wam też, a zwłaszcza dzieciakom się spodoba to miejsce. O, zobaczcie, przeoczyłam tutaj, a tu można wejść do jaskini. Adults 15 funtów, dzieci 10, ale trzeba mieć zarezerwowane na pewno miejsce. A nie, są miejsca, zobaczcie, wolne, żeby wejść i zobaczyć. Tu mamy Exhibition Gallery, także wchodzimy sobie, zobaczymy, co ciekawego. Ale co dalej się idzie? Aha. A Staffoli. To jak się... A tu mamy muzeum za 5 funtów. Dorośli, dzieciaki za darmo. I chyba się pokuszę i wejdę. Dobra, słuchajcie, mamy bilet. 5 funtów. Młoda nic nie płaciła, bo jest za darmo. I to jest taki exhibition, które możemy sobie tylko tutaj zwiedzić, zobaczyć. A jakbyśmy chcieli wejść niżej, no to wtedy musimy się umówić już na tą godzinę. Najlepiej bukować online, pani powiedziała.
No i taka trasa trwa do 1,5 godziny nawet, także spokojnie jeszcze mamy czas. A to jest miejsce, które Wam pokażę za chwilę, bo będziemy właśnie tam spacerować. W każdym razie, no jest to bardzo ciekawe i jest też taka legenda, że w jednej z tych jaskiń oczywiście, jak w to można wierzyć, bo ile jaskiń mógł mieć Robin Hood, właśnie mieszkał Robin Hood. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie na zewnątrz wyglądać. Chociaż mówię, myśmy już tu byli i znamy to miejsce, ale jest naprawdę bardzo ciekawe. Jakaś interaktywna gra dla dzieciaków. A to rybki pływają. Co naciskasz? Stop. A, jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Jak wzięliście ten bilet za 5 funtów, to macie możliwość powrotu jeszcze raz. Także super, bo to naprawdę trzeba tylko przynieść i pokazać ten bilet. O, tutaj się wszystko zaczyna, zobaczcie. Tak krótko nie pokażę Wam wszystkiego, bo wtedy nie przyjedziecie i nie będziecie chcieli skorzystać. Ale te jeziorka dalej tam są, my tak będziemy dookoła sobie przechodzić. Ta woda dalej jest. Także mówię, były tu i hieny, i mamuty. To było takie bardzo, bardzo specyficzne miejsce. I tak jak Pani powiedziała, jedna trasa, to jest taka trasa tematyczna art i wtedy ogląda się te wszystkie obrazki, które pozostały właśnie w tych jaskiniach. No myślę, że jest to ciekawe miejsce, zwłaszcza słuchajcie, w taką pogodę jak jest dzisiaj, bo jest tak po prostu byle jak niezbyt ciekawie, żeby gdzieś eksplorować inne miejsca. Tu mówię, historia sięga 50 000 lat, także trochę teraz na filmiku widzieliście 12 000. Tutaj jeszcze można sobie zobaczyć lornetki, coś pooglądać, dzieciaki mogą ptaczki popodziwiać. Fajnie, bo jak ktoś się tym interesuje, to jest to ciekawie zrobione. Ciekawie zrobione miejsce. Widzicie ślady hien, które tutaj mieszkały? Mało jest takich miejsc, więc naprawdę jest to coś wyjątkowego. No i wszystkie, zobaczcie, ciekawostki związane, co ludzie na przykład nosili. Tu macie takie przykładowe dla dzieciaków kostiumy, żeby się poprzebierać. No, bardzo, bardzo, bardzo interesujące, chociaż mogłoby być więcej takich interaktywnych rzeczy, żeby mogły dzieciaki więcej skorzystać. Zobaczcie, tu jest właśnie ciekawa wzmianka o tym, że naprawdę jest to jedno only place in Britain, czyli to jest takie miejsce, które jest naprawdę bardzo szczególne, jeśli chodzi właśnie o tą epokę lodowcową. I tutaj nie dość, że się zachowały te wszystkie malowidła, oni tutaj je pokazują, to jeszcze naprawdę wszystkie te szkielety, które Wam pokazywałam, tutaj zaraz wrócę do tej sali wcześniej, pokażę Wam szkielet Baby Hiena, jest tak napisane, nawet podpisane, także no, takie miejsce, którego normalnie nie zwiedzicie, bo po prostu nie ma takich miejsc, zobaczcie. Baby Hiena. I tak wyglądała. Mówię, można się przenieść w czasie i zwiedzić zupełnie coś innego. Tutaj mamy właśnie ten budynek, w którym jest kawiarnia i visitor center, a my sobie już tutaj przyjdziemy taką trasą właśnie dookoła tego jeziorka i jaskinie będziemy mijać po drodze, ale mówię, one są zamknięte, jeżeli ktoś chce sobie tak wejść, no to niestety nie uda się. Trzeba mieć do tego specjalną oczywiście tą wejściówkę i iść z grupą. Ja też Wam chciałam pokazać, bo wózkiem na pewno jest tutaj super. Rowerkami tak samo dzieciaki mogą śmiało przejechać, ale tak jak widzicie, teren nie jest taki równy, tylko to są takie ścieżki deptakowe bardziej, więc my dogonimy zaraz rodzinkę i taki sobie właśnie spacerek wymyśliłam dzisiaj. Tak, żeby nie było daleko, ale też żebyśmy, no bo taką mówię, okno pogodowe mamy słabe. Tu już mamy Szczałki, Crosswell Crack. Też pójdziemy, coś tam widzę, że jest jakiś stoliczek. O, tu zobaczcie. Nawet nie wiedziałam, że jak byliśmy kiedyś to oczywiście nic tutaj nie było. Były pustki, a teraz widzę, że i nawet jest jakieś miejsce dla placu zabaw dla dzieciaków. Tam są takie fajne, zrobione z mamuta
te kły. Też tam kiedyś zdjęcie mieliśmy. No fajnie, zobaczcie. Można sobie tutaj lodzika kupić. Można sobie wypić kawkę. Chociaż kawkę to... A nie, można kawę też, no. Ciekawie. O i tutaj zobaczcie, właśnie wchodzimy już do tego pierwszego miejsca. I to jest... Tak to wygląda, słuchajcie. O, a tam konie jadą. Popatrzcie po drugiej stronie, bo tutaj jest dookoła dużo miejsc, gdzie właśnie konikami można pojeździć. A my jesteśmy oczywiście bez psa, bo nasz pies tutaj to by zwariował. Ona by chciała pierwsze co tutaj do wody. Tam już widzę, dziadki idą. I tak, słuchajcie, sobie przejdziemy dookoła tego jeziorka i tam wrócimy drugą stroną. Ale na koniach fajnie, prawda? Właśnie zastanawiamy się, czemu wszędzie są te kaczuszki. Jak ktoś wie, to dajcie znać. Bo tam też było, prawda? Tu mamy pierwszą taką jaskinię, ale oczywiście to nie jest ta, którą się eksploruje, także to jest taki początek dopiero. Tam wyżej, mi się wydaje, że tam są po drugiej stronie, z tego co pamiętam, tam dopiero są zejścia do tych jaskiń. Słuchajcie, na pewno wrócimy tutaj do tych jaskiń. I wtedy Wam nagram, jak wygląda to w środku, jeżeli będzie oczywiście można, bo mówię, tu nie mamy daleko, a tak naprawdę w ogóle zapomniałam o tym miejscu. Gdyby nie dziadki i ich powolne spacery, to byśmy pewnie się tutaj nie wybrali, więc fajnie. A poza tym widzę, że tu jest też dosyć dużo ziółek, których nie ma koło mnie, chociażby jasnota żółta. Tutaj widzę od razu, jakbyście byli przede mną, to możecie sobie zebrać. Ale tu ładnie, słuchajcie, podoba mi się, jak jest tak ścieżki zrobione. Ja nie pamiętam, jak myśmy tutaj byli, czy te ścieżki były już tak zrobione? Muszę wyprzedzić chłopaków, bo wtedy nie będziecie... No słyszycie? Jaskiniowcy. Na pewno, słuchajcie, to jest taka polecajka na taki spokojny spacer, więc tak jak mówię, jak ktoś wpada do Was z rodzinki starszy i nie jest taki, wiecie, happy, żeby iść na Peak District, czy gdzieś tam eksplorować nawet Matlock, czy jakieś inne miejscówki tutaj, no to polecam Wam tutaj tą miejscówkę. Możecie sobie usiąść, wypić kawkę, zjeść jakieś ciacho, czy coś tam innego, co oni oferują i wtedy sobie ładnie tutaj spędzić czas. No i mówię, te jaskinie, one wszystkie są po drugiej stronie, te, które są takie większe, więc tak naprawdę spacer dookoła tego jeziorka nie jest jakiś długi. Za chwilę będziemy przy samym końcu. Na mamuty idziemy, mamy jakieś top secret miejsce. No ale to nic tam nie zobaczymy. Pełno puszek. Pełno puszek i tyle. O, zobaczcie, tu jest miejsce, do którego się wchodzi. Mają latarki, kaski i będą wychodzić. Ale naprawdę musi być bardzo fajnie tam. Wracamy tutaj spokojnie na to, żeby pozwiedzać. O, tu kolejna po drugiej stronie. Ale my z tej strony, patrz, z tej strony nic nie ma. Tu coś jest jeszcze. Tutaj mamy jeszcze jedną jaskinię i tu też się wchodzi. Church Hall. Zobacz, Cave, zobacz. Idziemy zobaczyć tutaj do środka, ale tu też są schody, tak jakby można tutaj było wchodzić. Art tu jest? No to widzicie, dlatego że ta pani nam też powiedziała, że jest jedno właśnie związane z artem i z tymi malowidłami. No to prawdopodobnie to jest to, tak jak córka mówi. A znowu ta druga tematyka związana z życiem w epoce lodowcowej jest po tej drugiej stronie, co przed chwileczką te osoby wychodziły. Czyli tam. I mnie na pewno bardziej interesuje tamta jaskinia i tam byśmy poszli. Być może zanim jeszcze dodam ten filmik, słuchajcie, to się okaże, że tu wrócimy i sobie jeszcze przyjdziemy, bo na razie dodawałam wszystkie filmiki z Walii. Już powinny być wszystkie dodane. Jak oglądacie ten filmik, to już jest po naszej wyprawie kwietniowej w Walii. Także też Was gorąco zapraszam do oglądania. Doszliśmy do małego wodospadu. Tak, tata już kombinuje, ale zobaczcie, jaki tu jest piękny bez, jak to ślicznie jest. Tutaj jeszcze Wam powiem, jak pójdziecie sobie tą ścieżką, kawałeczek się przejdę, ale tak nie pamiętam, jak daleko trzeba iść, to jest jeszcze taki jeden parking w tej miejscowości i wtedy właśnie z tego parkingu idzie się przez pola
i wychodzi się właśnie tutaj. I to też jest fajna opcja, słuchajcie, bo jak tutaj jest busy, no to tam parkujecie za darmo, ale tam jest dosłownie kilka miejsc. Nie wiem, jeszcze tutaj kawałeczek podejdę, to może Wam pokażę. Jest kilka miejsc, ale jest za to tak bardziej klimatycznie, żeby przejść, bo mówię, zaczynacie już sobie spacer, zobaczcie, właśnie w takim klimacie, jak my lubimy. I tutaj tą ścieżką po prostu sobie wędrujecie dalej, zresztą są znaki, no ale mówię, ja już dalej nie idę, bo wtedy rodzinkę bym musiała zostawić, ale jak Wy byście się wybierali, no to gorąco Wam polecam. No i w ogóle dajcie znać, czy byliście tutaj, czy byliście na którejś z tych właśnie wejść do tych jaskiń, jakie były Wasze wrażenia, bo jestem ciekawa, bo może fajnie być i na jednej, i na drugiej, a nie tylko wybrać jedną. Ale tak czy siak to jest fajny pomysł, jak starsza córka przyjedzie, jeszcze tego filmiku na pewno nie będzie widziała, to wtedy może się wybierzemy właśnie razem z nami. So they put special marks on the cave walls to protect themselves. They're called witch marks. Don't worry though, there isn't anything bad in the caves. In fact, several artists have loved the Ale fajnie, słuchajcie, można sobie słuchać i co się w środku dzieje w tych miejscach. No ciekawie zrobione i zobaczcie, to jest wszystko na zewnątrz. Tu idę do kolejnej jaskini. Fajnie, że są takie podejścia, bo można zobaczyć. Ja też nie wiem, dajcie znać, jeżeli tak jest, czy one są oświetlone wieczorami, czy nie. O, to w ogóle jak fajnie zrobione, zobaczcie. Ale to musi być tam super. No. No i kaczuszki. Tutaj właśnie widzicie, czyli miałyśmy rację, że tutaj się wchodzi na tą trasę. Na tą trasę właśnie, o której mówiła ta pani, ta, która trwa 1,5 godziny i ona jest ciekawsza, ale już postanowiliśmy, że przyjdziemy tutaj z najstarszą córką i wtedy zrobimy jej taką małą niespodziankę, bo ona też lubi takie miejsca. No, tak nic więcej tutaj widzicie, niestety nie widać, bo jest wszystko pozasłaniane. Także może uda mi się jeszcze na sam koniec filmu wstawić naszą wejściówkę tutaj, jak byliśmy. Tak. No i słuchajcie, przyszliśmy z powrotem. Naprawdę spacer nie jest długi, nie jest wymagający, ale jest naprawdę fajny. Zaczęło trochę bardziej padać. Także gorąco Wam polecam. Mówię, jeżeli nam się uda tutaj być zanim ten filmik się pojawi na naszym kanale, to dam Wam znać, jak było. No i słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Tak jak Wam mówiłam, udało mi się zabukować tour i jesteśmy tutaj z rodzinką, z dzieciakami, więc idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mamy za jakieś 10 minut zbiórkę. Nie wiem, co uda mi się nagrać w środku, ale informacja jest taka, że słuchajcie, z tym biletem, który rezerwujecie, możecie przyjść ponownie na ten sam tour jeszcze raz w ciągu roku. Także super. I muzeum jest wtedy za darmożka. Zbliża się nasza godzina, gdzie mamy się spotkać z przewodnikiem, więc schodzimy na dół. Nie wiem, ile nas będzie, bo mówię, na razie jak bukowałam bilety, to okazało się, że dzisiaj tylko my bukowaliśmy. Dalej jest 21 wolnych miejsc. Jaka hiena. Dobre, co? Tutaj też na dole są organizowane właśnie warsztaty dla dzieci i tutaj obok sali właśnie jak się odbywają jakieś takie zajęcia takie edukacyjne, wiecie, można coś tam polepić, pomalować, to właśnie tutaj. Mamy sprzęt, mamy latarki, mamy, słuchajcie, hełmy na głowach. Możemy zaraz ruszać. Idziemy już tutaj za przewodnikiem, tak jak Wam mówiłam, jesteśmy tylko w czwórkę, ale powiem Wam taką ciekawostkę. Tam jest część, która należy do Nottingham, tutaj do Derby. Albo na odwrót, już się może pomyliłam. Także jesteśmy w 2 krainach. Czekajcie, trzeba światło zapalić i wchodzimy. Pan tutaj opowiada o zwierzętach, które jadły. Mogą pożreć małych chłopczyków. O, co ciekawe tutaj, zobaczcie. Robin Cave.
You've all been into other caves around the country and around the world, and some of them probably are the show caves, the ones with the big stalactites in. There's always... I słuchajcie, wyżej i wyżej. Pan opowiada naprawdę ciekawe historie, ale tu jest tak bardzo nisko i trzeba bardzo uważać. O. Zobaczcie. Storytelling. When I had school parties in the Ale tu jest nisko. So if you have a look over here, you can see that there are two holes in the floor at the back of the cave. So you have to drop down there about 2 or 3 meters. You crawl through a tunnel. You get to a chamber about twice this area here with a massive boulder in the middle, which you have to scramble over the top of. Że jest tak nisko, że już parę razy się uderzyłyśmy w głowę. Ale wchodzimy teraz jeszcze głębiej do jaskini. Zobaczcie, tu kolejne. A teraz idziemy jeszcze głębiej. Powiem wam, że mamy fuksa, bo jesteśmy tylko my. Nie ma nikogo więcej. Ale jest klimacik, co? Zobaczcie. Tu mamy tak trochę nisko, żeby zejść. Także muszę uważać. Już? No, dobre to jest. Są takie ścieżki zrobione. Mum, Dad, monster. So cool. And all of the dangers. Rare for this country anyway, it might not be important for this country. They found a complete bear skeleton just there. Now that's unusual because it had to be... Ciężko jest wychodzić. Czekajcie, chcę wam pokazać, bo tutaj są ślady niedźwiedzia. Nie wiem, czy mi się tak uda wam przybliżyć. O, tutaj jak świecę światłem. It's because they're lab rats. Dobre, co? Been there for 34 years. What? And the reason for that is that's a very narrow passageway they put it in. So that funnels the flow of air over the top of them all the time until basically it's dried them out and they've mummified. Słuchajcie, fantastycznie, po prostu niesamowita przygoda. Gorąco wam polecam. Pan nam naprawdę opowiedział fantastyczne historie. Plusem jest to, że możemy jeszcze tutaj wrócić w ciągu roku jeszcze raz i na pewno wrócimy. Poza tym powiem wam szczerze, że ja jestem tutaj bardzo zafascynowana tą drugą historią, jeśli chodzi o art, ale to już na to musicie zaczekać, bo tutaj sobie kupimy dodatkowo bilet i wrócimy, żeby zobaczyć tą jaskinię, gdzie właśnie są dzieła takie piękne. Ja tutaj tak przechodzę tyłem tego budynku, żeby dokończyć już moją historię tutaj związaną właśnie z jaskiniami. Także słuchajcie, jak nie byliście, to na pewno warto się wybrać, zrobić sobie fajny tutaj tour, porozkoszować się w ogóle, dowiedzieć się przed przybyciem troszkę więcej na temat tego miejsca, bo naprawdę historia jest niesamowita i mówię, no przewodnik ma też, który nas oprowadzał, ma niesamowitą wiedzę, fantastycznie nam to wszystko opowiedział. Także jeszcze raz gorąco Was zapraszam właśnie tutaj do odwiedzin. Zobaczcie, my byliśmy tutaj, 6, to jest właśnie jaskinia Robin Hooda, Robin Hood Cave. Niestety te jaskinie z boku nie są otwarte jeszcze do zwiedzania. Oni na pewno je planują, ale Pan nam pokazywał też, jak w jaskini pojawił się jakiś czas temu takie pęknięcie, więc kiedyś można było wejść głębiej, a teraz właśnie ze względu na to pęknięcie jest to obserwowane i monitorowane, czy będzie można dalej turystów tam zapraszać. Także słuchajcie, no dzięki wielkie. Myślę, że Wam się spodobał ten odcinek. Coś innego, bardziej interesującego, takiego troszkę więcej o historii, ale myślę, że naprawdę warto, więc wpadajcie do tego miejsca, bo naprawdę tu jest kawał dobrej historii.